Siema, witam Was w moim nowym poradniku, w którym omówimy krok po kroku, jak przeprowadzić prawidłową rozgrzewkę przed treningiem pull i push. Będzie to rozgrzewka nastawiona typowo pod podciąganie, muscle-upy oraz pod pompki i dipy. Zapraszam. Pierwsza część rozgrzewki ma za zadanie podgrzać naszą temperaturę ciała, czyli podkręcić naszą temperaturę. No nieważne, czy ciało działa jak mozzarella. Jak jest rozgrzane, możemy z nim robić co chcemy, a jak jest nierozgrzane, to niestety to coś może pęknąć, coś może strzelić. Tak więc musimy odpowiednio podgrzać temperaturę ciała, na przykład na podstawie takich ćwiczeń jak wioślarz, bieganie, skakanka, glina. To coś, co po prostu jesteśmy w stanie wykonać bez jakiegoś większego wysiłku i ciężaru. Zaczynamy. Może to właśnie być też na przykład bieg na bieżni, w takim umiarkowanym bardziej tempie. Staram się tak samo oddychać przez nos i tempo nie za szybkie, nie za wolne. Mogą to też być na przykład interwały. Druga część rozgrzewki jest to mobility, czyli praca nad mobilnością, zakresami. Wysyłamy w ten sposób też sygnał do naszego centralnego układu i on to odbiera na zasadzie, że oho, zaraz w tych mięśniach, które będziemy rolować, jakby dynamicznie rozciągać, jest sygnał odbierany jako oho, zaraz coś nam się będzie działo. Dlatego na przykład jeśli robimy trening pull i push, rolujemy plecy, obłe, najszersze grzbietu oraz piłeczką docieramy do przedniego aksonu naramiennego, piersiowy większy, piersiowy mniejszy. Staram się nie przeznaczać za zbyt długiego czasu na rolowanie, ponieważ nie chcemy tych partii rozluźnić, tylko pobudzić bardziej i staramy się, żeby te ruchy były bardziej dynamiczne. Mamy też taką małą piłeczkę, która bardzo fajnie potrafi dotrzeć głęboko do danego mięśnia i nią preferuję sobie rozbijać przedni akton naramiennego, ogólnie całą obręcz barkową, jak i mięsień piersiowy większy i piersiowy mniejszy. Przykładamy do ściany i wciskamy, rolujemy. W tych miejscach, w których czujemy, że jest większe spięcie, możemy porobić takie mikroruchy. I przyklejamy się do ściany tak, jakbyśmy się chcieli do niej przytulić. W ten sposób pomoże nam to też otworzyć jeszcze bardziej klatkę piersiową przed podciąganiem, gdzie ten zakres ruchu jest bardzo ważny. Tak, żebyśmy pracowali na pełnych zakresach ruchów. Druga część mobility. Bierzemy sobie kijek, przenosimy go na prostych ramionach za siebie, przed siebie. Bardzo ważna jest tutaj praca łopatek, abyśmy je mocno ściskali do siebie, do kręgosłupa. W ten sposób mocno otwieramy klatkę piersiową. I za każdym razem staramy się potem zmniejszyć zakres, tak żeby ten zakres był tutaj coraz mniejszy i na spokojnie oddychamy. Robimy tak około 15-20 razy, po czym zmniejszamy sobie jeszcze ciut więcej, dajemy za siebie i w tym momencie, jak nas najbardziej ciągnie, trzymamy do 6 sekund. Tutaj rozciągamy mocno klatkę z wydechem i powrót. I tak powtarzamy 3-4 razy. Ok? Kolejna sprawa, rotacja zewnętrzna, czyli rotatory. Kładziemy dłoń i ramię w ten sposób na kijek i naciągamy. Staramy się jakoś mega nie wykrzywiać. Fajnie sobie jest to robić przodem do lustra. Rotacja zewnętrzna, dynamicznie rozciągamy minimalnie, poszerzamy zakres. Po czym delikatnie ciągniemy w przód i w tył. Staramy się mieć łopatkę z tyłu przyklejoną do kręgosłupa. I oczywiście druga strona to samo.
Robimy sobie też luźny zwis, trwający około 20-30 sekund. Zwis fajnie nam pomaga tutaj dotrzeć do barków. Dociera tutaj taki wtedy fajny płyn łaziowy, który nawilża nam staw w barku oraz nawilża nam staw łokciowy. Bardzo fajnie sobie jest wykonać zwis i przed treningiem, i po treningu. Całkowicie luźno i trzymamy. I też poszerzamy sobie zakres najcięższych grzbietów, obłych, rozciągamy. Otwieramy też klatkę piersiową, łokieć dajemy trochę wyżej, aby bardziej rozciągnąć też mięsień piersiowy mniejszy. I naciągamy, skręcamy się, przytrzymujemy około 15 sekund. Rozciągamy przedramiona, zginacze przedramion, które często pod wpływem treningu na drążku są mocno poprzykurczane. Rozgrzewka nadgarstków. Tutaj łokcie są wyprostowane. Naciągamy, staramy się nie otwierać pięści, tylko mieć cały czas zaciśniętą. Naciągamy w ten sposób też prostowniki. Kocie grzbiety, mocna protrakcja łopatek oraz retrakcja do kręgosłupa. Wypychamy kręgosłup tutaj piersiowy, lędźwiowy, szyjny tak mocno jak damy radę. I robimy zgon w przód. Poszerzamy zakres mobilności w obręczy barkowej. Bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo ważne, żeby zrobić to na prostych ramionach. Wzrok skierowany przed siebie. Rozciągamy brzuch, mobilizujemy kręgosłup. To ćwiczenie też nie jest wskazane dla wszystkich. Jeśli ktoś ma problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa lub coś tutaj boli, to albo sobie zrobić w tej wersji, albo nie robić wcale. Następnie ogólna rozgrzewka krążenia nadgarstków. Praca nad rotatorami w różnych płaszczyznach. Małe kółka w przód. Kółka w tył. Rotatory. Staramy się, żeby nie doprowadzać do elewacji łopatek, żeby nie było tego. Łopatki są ściągnięte, łokcie tutaj do góry. I cyk. Pracuje sama obręcz barkowa. Łopatki przyklejone do kręgosłupa. Tutaj stajemy szerzej, skręty tułowia. Tutaj się skręcamy. Staramy się biodrem odwinąć w drugą stronę. Też może się wtedy coś nastawić w odcinku w kręgosłupie. Uwalniamy przestrzeń. Skrętoskłony. Proste ramiona, patrzymy za ręką do góry. Trzecia część rozgrzewki to jest aktywacja, wzmacnianie tych partii, przygotowanie do wysiłku na tych płaszczyznach, na których będziemy trenować. Czyli jeśli będzie to podciąganie, aktywujemy mięsień najszerszy grzbietu, obły, czworoboczny itd. I przed dipami mięsień naramienny, przednioakton, piersiowy oraz triceps. Praca nad rotatorami. Do rotacji wewnętrznej ściągamy tutaj cyk, łopatka przyklejona, stoimy prosto, nie wykrzywiamy się. 10 ruchów. Następnie aktywujemy mięśnie pleców, tak zwany ruch wiosłowania. Cyk, prostujemy się, delikatnie ugięte nogi, ściągamy, trzymamy, opuszczamy wolniej, szybciej. Faza koncentryczna jest szybsza, przytrzymanie, faza ekscentryczna wolniejsza. Około 10 ruchów. Tu też staramy się nie robić tego, łopatki do dołu, czyli depresja. I też nie robimy zbyt mocnej retrakcji łopatek. Jedno z lepszych ćwiczeń też aktywujących i imitujących ruch podciągania na drążku. Też fajnie dla osób, które się uczą podciągania do góry na drążku, będzie aktywacja tych właśnie partii pleców, które muszą być zaangażowane przy podciąganiu. Czyli bierzemy swój gumy, zaczepiamy na coś wyższego, siadamy, ściągamy łopatki i trzymamy. Tu nie robimy czegoś takiego, czyli nie ma elewacji, tylko cyk, łokieć do przodu, nadgarstki prosto.
Faza ekcentryczna jest wolniejsza. Aktywacja klatki piersiowej oraz barku, trochę tricepsu i przy okazji robimy glute bridge. Napięty poślad w głowę, brzuch napięty, głowa przyklejona, łopatki przyklejone, 10 ruchów. Okay, następnie aktywujemy dolną część foru bocznego, czyli tą część, która przeważnie też jest słaba u osób, które podciągają się w ten sposób, aniżeli ten. U mnie też był to ostatnio problem, nad którym pracuję. I wygląda następująco. Pozycja wejściowa, wdech, opuszczamy barki, mamy gotową pozycję, na zewnątrz, cyk, do góry, łokieć do przodu, nadgarstki prosto, na zewnątrz, wracamy. 5 takich powtórzeń. Wdech, poprawiamy pozycję, powoli kontrolujemy wszystko, wracamy. Możemy też sobie urozmaicić poprzez podniesienie ramion do góry. Aktywacja tricepsa, tak samo przed dipami. Szybciej w dół, powoli do góry. Fajne ćwiczenie aktywujące mięśnie, które pracują tak samo przy muscle-upie. Będzie ściąganie drążka o prostych ramionach z delikatnie pochylonym tułowie. Jest to ruch imitujący ruch, jak występuje przy muscle-upie. Czyli jak najszybciej, jak najeksplozywniej staramy się mocno ściągnąć, powoli do góry. Jak najwolniej, powoli do góry. Następnie na przykład jakieś około liczba 10 pompek plus od razu aktywacja core po pompkach. Ja w ten sposób sobie wykonuję, że robię sobie 10 pompek plus 30 sekund trzymania planka. Jak trzymamy planka, żeby sobie jeszcze utrudnić, łokcie staramy się pchać jakby do tyłu, a stopy do przodu. W ten sposób wytwarzamy tutaj taką siłę mocną na brzuch, jeszcze bardziej go poczujemy. Podbródek cofnięty. Tutaj każdy detal ma znaczenie, słuchajcie, każdy detal, każdy szczegół. Fajnym ćwiczeniem na dogrzanie przedniego aktonu barku będzie trzymanie gumy i cyk, pozycja przed siebie trzymamy. Do tego łopatki dogrzewamy z tyłu. Wracamy, dół, góra, dół, góra, dół. Tylko tu nie może być czegoś takiego. Musimy stać prosto na zewnątrz, dół. Ja na przykład też stosuję z pełną kontrolą podciągania na niskiej sztandze, żeby też przypomnieć sobie ruch, jak ma wyglądać podciąganie, żeby jakby głowa sobie przypomniała, jak ten ruch ma w pełni wyglądać. Wygląda następująco. Łapiemy sobie w ten sposób. Cyk, podkładamy sobie jedną nogą, ściągamy łopatki, powoli idziemy do góry. Negatyw, opuszczamy się. I tak po 2-3 powtórzenia. Ostatnim, czwartym etapem będzie aktywacja nerwowa, czyli stymulacja centralnego układu nerwowego. Chodzi o to, aby nasz układ nerwowy miał pewność, że jest gotowy do pracy na pełnych obrotach. Przykładowo, przed muscle-upem fajnie sobie zrobić 2 mocne, dynamiczne, wysokie podciągnięcia. Z całej siły 2 razy wdech, wdech i wystarczy. Jesteśmy gotowi do serii muscle-upów. Tak samo przed dipami wchodzimy sobie do pozycji, robimy sobie kilka szruksów, przytrzymujemy u góry. Kilka dipów z odpowiednią techniką oraz wydłużoną fazą ekscentryczną.
Przed podciąganiem też warto sobie uaktywnić pracę łopatek, czyli robimy tak samo jak w dipach, tak samo i przed podciąganiem robimy sobie szruksy, czyli wchodzimy do pozycji startowej, to jest pozycja startowa przed podciągnięciem i kilka razy. Możemy sobie zrobić tak samo jeszcze przed podciąganiem 2-3 prawidłowe podciągnięcia z odpowiednią techniką. Tak więc podsumowując, było to wszystko, co powinno zawierać się w prawidłowej rozgrzewce. Ewentualnie też można dorzucić jeszcze kilka swoich ćwiczeń, jeśli znacie coś fajnego też na aktywację łopatek, na ramiennych, tricepsów, klatki piersiowej można dorzucać, byleby te partie, które zaangażujecie, miały przesłanie na te ćwiczenia, które będziecie robić, czyli do pompek, do dipów, do muscle-upów, do podciągnięć. Jak najbardziej można je użyć. Ja pokazałem Wam tutaj przykładowo swoją rozgrzewkę, jak ja to robię i jak powinna ona wyglądać. Mam nadzieję, że z niej skorzystacie, że się wszystko będzie podobało i będziecie czuć się dobrze rozgrzani, tak jak ja czuję się przed każdym treningiem dobrze po niej rozgrzany i gotowy do mocnych treningów. Zachęcam do udostępniania, zostawienia subskrypcji na kanale, komentowania, lajkowania i jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, piszcie w komentarzach, co chcielibyście, abym nagrał i pozdro, do następnego.